Cześć, witajcie. Początkiem roku przyszedł czas na wymianę mojego leciwego fotela Aerocoola i poszukanie jakiegoś nowego siedziska do komputera, na którym spędzam dość sporo czasu, bo zazwyczaj to jest przynajmniej te 10-12 godzin dziennie tak naprawdę. Pija ze drzwi, oczywiście zdarzają się wyjątki. No i spotkała mnie wątpliwa przyjemność poszukiwań nowego fotela. I dzisiaj tym chciałbym się z Wami podzielić, bo po przejrzeniu setek forów, jakichś tam tematów, porównań, testów i tak dalej, wybór padł na Yumisu, czyli markę, którą właśnie widzicie na ekranie. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie mam żadnej współpracy z Yumisu, nie zapłacili mi za ten film, nie wysłali mi foteli do testów. Kupiłem fotele, o których będę mówił w tym filmie. I mogę Wam zdradzić, że dopiero za trzecim razem udało się kupić fotel, który spełniał moje oczekiwania. Natomiast moje, że tak powiem, poszukiwania albo walka o wygodę dla tyłka rozpoczęła się od modelu Yumisu 20, przepraszam, tak, 2050, który kosztuje 1399 zł. Unik na stronie, czasami można go gdzieś wyhaczyć nieco taniej. I ten fotel, poza jakimiś tam różnymi wersjami kolorystycznymi, występuje też w dwóch wersjach. Takiej jak widzicie w tej chwili na ekranie, oraz w drugiej wersji bez tych pasków mocujących, bo poduszki w tym fotelu wtedy są magnetyczne. Ja oczywiście, natomiast jest on wtedy 200 zł droższy. No ja oczywiście cebulka w serduszku. No i zamówiłem wersję bez wspomnianych poduszek. I natomiast poduszki jakby w tym wypadku nie były tu w żaden sposób problemem, bo akurat ten model i te poduszki na tych paskach naprawdę były fajnie wykonane. Ta pianka, która się układa do naszych pleców, do naszej głowy, mega spoko, fajna jakościowo, bardzo wygodna i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Te paski też dobrze wykonane, poduszki dobrze na nich leżały, nie było z tym problemu. Natomiast ja osobiście, gdybym drugi raz miał zamówić ten model, no to wziąłbym wersję magnetyczną. Co prawda to jest fakt 200 zł, ale poduszki na magnesie, a poduszki na tych paskach nie ma porównania. No, magnetyczne poduszki to coś wspaniałego, tak już teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć. No natomiast jaki problem był z tym fotelem? Wykonanie naprawdę, muszę przyznać, sztos. W porównaniu z Aerocoolem, którego miałem wcześniej, Yumisu, a Aerocool to dwa różne światy. Wiem, może trochę będę chwalił, bo to polski producent i gdzieś tam lokalnych przedsiębiorców warto wspierać. Natomiast naprawdę wykonanie foteli Yumisu w porównaniu z tym Aerocoolem, którego miałem wcześniej, no fakt, on miał już te 5 czy 6 lat, no ale bez porównania. No co prawda cenowo też bez porównania, bo tak jak tutaj wspominam, najtańszy fotel, który, że tak miałem okazję wtedy wytestować, to było za 1399 zł, więc to już tak można powiedzieć troszeczkę dość wysoka półka jak na fotel do komputera. No natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o wykonanie, kółka w tych fotelach są po prostu sztos totalny, są ciche i nie wiem z czego są zbudowane, bo są jakby coś między plastikiem a gumą, także nawet jak jeździcie po panelach, to w miarę są ciche i nie rysują jakoś bardzo podłogi. Natomiast jedyny minus jest taki, że bardzo zbierają szybko brud. Jeśli gdzieś tam macie jakieś, nie wiem, okruszki, jakikolwiek brud na podłodze i przejedziecie po nim, to momentalnie te kółka jakby wpijają ten brud i ciężko jest je potem wyczyścić. Także to taka mała uwaga. Jeśli chodzi o mechanizm tiltu, super, działał świetnie, podnoszenie, obniżanie. Jeśli chodzi o regulację tutaj
o regulację tych podłokietników. Też naprawdę przód, tył, boki, góra, dół. Pod kątem naprawdę wszystko mega spoko i to mogę naprawdę tutaj pod tym kątem polecić, natomiast dla mnie ten fotel był za mały. Ja mam jakieś 177-178 cm wzrostu, czyli niecałe 1,80 m, jakieś 90 kg youtubera, że tak powiem, więc trochę mnie jest i dla mnie ten fotel był za mały i o ile oparcie tutaj wszędzie super, miazga, nie mam żadnych zastrzeżeń, o tyle to siedzisko tutaj, te boczki przy siedzisku, które tutaj widzicie, one są dość, to siedzisko jest dość głębokie, te boczki są wysokie i są twarde. A że ja lubię siedzieć tak trochę jak żaba, wiecie, że tak nogi mam dość szeroko rozłożone, no to po prostu te boczki wpijały mi się w uda. I to był jakby największy problem tutaj tego fotela. No i tak jakby dla mnie to dyskwalifikowało go, no bo po prostu poużywałem go chyba z 3 dni, może 4 i nie byłem w stanie do tego się przyzwyczaić, no bo po prostu te boczki wymuszały na mnie trzymanie kolan razem, siedząc na tym fotelu, co dla mnie było po prostu niewygodne. Także po 3 dniach zwróciłem ten fotel i wymieniłem go na Yumisu 2052, czyli no 2 modele wyżej. I to jest fotel, który ma mój dobry kumpel i polecił mi go. I jeśli chodzi o jakość wykonania, tak naprawdę to jest to samo co 2050 w zasadzie. Jeśli chodzi o materiał, to jest to samo. Podłokietniki, kółka, mechanizm tiltu to jest to samo. Czym się różni? To wielkością. To jest fotel dla dużych ludzi, naprawdę. Bo jaki był problem znowu z tym fotelem? Otóż jak sobie popatrzymy na siedzisko, ono tutaj przód jakby jest wyżej i miejsce na tyłek to ma takie wgłębienie jakby w tym całym siedzisku. No i ja przy moim wzroście po prostu mam wrażenie, że do tego fotela jestem za mały, bo samo oparcie w tym fotelu, w tym modelu już było gigantyczne, ono było naprawdę duże, wysokie, siedzisko było spore, no i miało to wgłębienie i przy moim wzroście po prostu tutaj ta część, ten przód siedziska wbijał mi się również w uda, jakby od dołu. Znaczy wbijał to może dużo powiedziane, ugniatał, no bo to jest wszystko z dość miękkiego materiału, ale ugniatał mi uda od spodu i też było to dla mnie niewygodne. No i w dodatku ja chyba miałem jakiegoś strasznego pecha w przypadku tego egzemplarza, bo nie dość, że jeden otwór na kółko był za płytko nawiercony i to kółko nie wchodziło do końca i że tak powiem, że ta podstawa nie do końca siedziała równo, to się delikatnie gibał. Do tego dostałem poduszkę ten zagłówek, mimo że miałem wersję bez magnesów, albo dostałem zagłówek od wersji magnetycznej, albo po prostu coś było nie tak, bo nie miał pasków. Ani jedna poduszka, ani ta lędźwiowa, ani zagłówek nie miały pasków, mimo że zamówiłem wersję niemagnetyczną i po prostu w momencie jak wstawałem, o ile tutaj jeśli chodzi o tą poduszkę lędźwiową nie było problemu, no bo ona tutaj jakby z samym rozmiarem między tymi boczkami się trzymała i tak jakby ona jest oparta o siedzisko, więc nie było problemu. O tyle zagłówek za każdym razem mi wypadał i to była tragedia po prostu. No za każdym razem zmieniając pozycję na fotelu, poprawiając się, ten zagłówek wypadał musiałem go poprawiać albo odłożyć na bok i nie używać. No i strasznie mnie to wkurzało. Do tego jeszcze miał uszkodzony mechanizm tiltu prawdopodobnie, no bo jakby nie było możliwości regulacji zakresu pomiędzy. Albo miałem skręconą sprężynę na fulla, albo miałem ją poluzowaną na fulla. Nie dało się ustawić nic pomiędzy.
Mam wrażenie, że po prostu mógł mi się trafić jakby jakiś model po zwrocie, egzemplarz po zwrocie, czy po jakiejś reklamacji, nie wiem. A może po prostu no, trafił się taki jeden niefortunny z wadami fabrycznymi. No i po prostu no dramat troszeczkę był. Ale to mówię, ja i tak byłem do niego za mały. Przy moich niecałych 180 cm wzrostu i 90 kg po prostu byłem za mały do tego fotela. To jest fotel dla ludzi, myślę, 190 cm wzrostu. Jeśli ktoś ma, to będzie dla niego fotel super, świetny. Natomiast no, przy moim wzroście przede wszystkim myślę, że byłem za niski. Siedzisko jest gigantyczne, więc nawet jeśli ktoś jest słusznych rozmiarów, tam powiedzmy 110 kg gracza, no to myślę, że i tak ten fotel da radę. Ten 2052, jeśli się nie mylę, to ma w ogóle maksymalny udźwig 180, tak, 180 kg maksymalny udźwig. Jak tutaj zresztą na stronie macie wszystko wypisane, więc no kawał gracza jest w stanie ten fotel udźwignąć. Sprężyny są super, czy też nie miałem może jakoś okazji długo poużywać i testować, żeby określić sprężyny, natomiast na tyle ile używałem, no to nie było z nimi żadnego problemu. Ten fotel kosztuje 1600 zł bez złotówki. W wersji magnetycznej natomiast już kosztuje prawie 1800. No i szczerze powiedziawszy, no jeśli ktoś faktycznie jest kawał obywatela, no to może się nad nim zastanowi. Tak jak mówię, ja polecałbym wersję magnetyczną mimo wszystko, mimo tych 200, no bo płacąc już 1600 zł, no to te 200 dokładamy i mamy z magnesami i z magnesami to jest po prostu miazga, no bo macie poduchę, nie macie tutaj żadnych pasków, nie macie niczego, po prostu cyk i ta poducha się trzyma. Bez żadnych kombinacji, problemów i to jest po prostu świetne rozwiązanie, uwielbiam je osobiście. No ale tak jak mówię, no ten fotel, już pomijając to, że jestem do niego za mały, no to miał wady fabryczne i też zwróciłem go praktycznie po 2 dniach chyba, albo też 3, coś koło tego. I zakupiłem fotel, na którym siedzę obecnie, który widzicie pode mną, czyli serię 2055, czyli tak jakby no poza fotelami ergonomicznymi, które tam Yumisu proponuje, no bo mają jeszcze tą serię 1010 już ergonomicznych, pełny wypas, no ale to już ponad 3000 zł. No to ja zdecydowałem się na 2055, czyli de facto przed ergonomicznymi fotelami najwyższy model Yumisu, jaki jest dostępny. Minus jest dostępny tylko i wyłącznie w kolorze czarnym. Natomiast różnice, o ile tamte dwa fotele poza rozmiarem jakoś specjalnie się nie różniły, no to tutaj różnica już jest spora. No w cenie też, bo ten kosztuje prawie za 1000 zł, 1949. Natomiast z tego co pamiętam, no bo ja zakupiłem go jakieś w okolicach lutego, czyli praktycznie 2 miesiące temu, już go mam, to chyba kosztowało niecałe 1800 zł na jakiejś promce w którejś z sieci. Natomiast tak mówię, no to już jest jakby najdroższy z modeli. Tutaj jest wersja tylko i wyłącznie z tą magnetyczną poduszką, jedną. Dlaczego? Bo ta druga poduszka, ta poduszka lędźwiowa, ona jest niedemontowalna, jest tutaj na stałe, bo ona jest na tak jakby, jak sobie tutaj zobaczycie, na takim amortyzatorze, czymś w tym rodzaju, i ta poduszka się nie zdejmuje, natomiast ona się układa do naszych pleców, tak żeby po prostu zawsze optymalnie te nasze plecy podtrzymywać i miałem wątpliwości do tego, czy po prostu jakby to, że ona jest na stałe, nie da się z nią nic tak naprawdę zrobić, czy nie będzie sprawiać jakby problemów, że w jakiejś sytuacji będzie to niewygodne. Natomiast jest świetne. Ja ten fotel uwielbiam.
Jak na nim usiadłem po raz pierwszy, to już wiedziałem, że to jest mój fotel, bo łączę jakby ze sobą dwa problemy, eliminuję, które miały te dwa tańsze modele, czyli nie ma tutaj tych wysokich boczków, które były w 2050. On miał takie 2050 ma tutaj, jak widzicie, takie te bardzo wysokie boczki, taki kubełek, taki głęboki jak w samochodach sportowych. Natomiast ten już ma te boczki ma takie bardziej wypłaszczone, bardziej w stylu 2052, chociaż ten ma całkiem inny kształt tego siedziska, ale już są takie mocno wypłaszczone, już nie są takie głębokie i jest to dużo wygodniejsze. Już nie przeszkadza, jeśli ktoś siedzi tak jak żaba, tak jak ja, no to już to tak bardzo nie przeszkadza. No i nie ma tego problemu, że tutaj to siedzisko było takie wgłębione, więc nie ma tego wystającego przodu, który też ugniatał i przy moim wzroście po prostu przeszkadzał. Więc te dwa problemy są jakby nie występują w tym modelu. Jeśli chodzi o podłokietniki, to samo co w dwóch poprzednich. Nóż kółka, ta podstawa, mechanizm tiltu, tutaj nie ma różnicy totalnie żadnej. Ten fotel jest dosłownie, jeśli o to chodzi, to poza oparciem i siedziskiem nie różni się niczym. Jedyna różnica jest taka, że te tutaj maskownice na śrubki montażowe od oparcia są magnetyczne. Jak sobie mogę sobie po prostu wziąć tą maskownicę i bez problemu zdjąć. Natomiast jakby poza tym, jeśli chodzi o oparcie, jeśli chodzi o siedzisko, to jest całkiem inna konstrukcja. Samo to, że tutaj wykonanie, grubość tego siedziska, może ja nawet spróbuję Wam to jakoś zaprezentować. Jako tako się to chyba udaje. Jak zobaczycie, on jest tutaj dość gruby. Jakby jak ja przykładam tutaj rękę, no to jest dosyć gruby jest grube to siedzisko. No ale jakby co ciekawe, jeszcze model 2050 tutaj miał taką jakby kieszeń, jak czasami w samochodach z tyłu mamy, do której można było coś schować. No ale to tak chyba tylko bardziej gadżet. No i tu macie ten magnetyczną osłonę na te śruby. Działa sobie na magnes i działa to całkiem sprawnie, bym powiedział. Także tak. No a poza tym mówię, jeśli chodzi o tutaj nóżki, jeśli chodzi o podłokietniki, to nie ma żadnej różnicy. To też mogę Wam w sumie ten podłokietnik pokazać, że góra, dół, tu wciskamy, możemy sobie go odchylić w ten sposób, do przodu, do tyłu i wydawało mi się, i jeszcze tak na boki, tu jeszcze na boki, w ten sposób możemy sobie też te podłokietniki regulować. Także jeśli chodzi o regulację, jest wszystko, czego potrzeba w podłokietnikach i jeśli o to chodzi, jest super. No i co? I tak naprawdę no, ten fotel jest drogi, no to jest 2000 zł. Tu już wchodzimy w półkę cenową foteli ergonomicznych, ale również ma 180 kg udźwigu i nawet większego obywatela będzie w stanie wygodnie utrzymać. Jeśli tutaj samo oparcie jest szerokie, tak mówię, no 20-50 jest po prostu fotelem najmniejszym. Myślę, że jeśli chodzi o dzieciaki, młodzież, będzie super. Natomiast na osoby dorosłe, albo nawet kobiety, powiedzmy, ale na dorosłych facetów, takich słusznych gabarytów, jak tutaj obywatel, to no, ten fotel może być po prostu za ciasny. Natomiast te dwa większe fotele, 20-52, dla naprawdę już dużych osób, tak 1,90 m wzrostu, myślę, to tak optymalnie byłoby do niego. Te 1,85 m to myślę minimum, a ten jest taki pomiędzy nimi, jeśli chodzi o rozmiar.
bo siedzisko jest szerokie, jest wygodne, oparcie też jest w miarę duże, więc tu nawet ktoś większy ode mnie spokojnie by sobie mógł na nim usiąść. Jeśli chodzi o tilt, jeśli sobie odblokujemy, to problemu nie ma żadnego, możemy się elegancko wyłożyć. Oczywiście oparcie też reguluje się przód, tył, z tym również nie ma problemu. I ja osobiście mogę polecić, znaczy naprawdę mogę polecić wszystkie 3 fotele, bo dla konkretnych grupy osób każdy z nich będzie wygodny, wykonane są świetnie. No wiadomo, ten 2052 trafił mi się z wadami fabrycznymi, ale abstrahując od tego, to jeśli chodzi o wykonanie siedziska, wykonanie oparcia, materiały, którymi był wykończony, wszystko było prima sort, super. Więc tu nie mogę się przyczepić. Miał te małe wady fabryczne, to typowo było widać, że to wada fabryczna, więc jakby nie mogę też tego oceniać jako że jest źle wykonany. No bo te 2 pozostałe nie było żadnych problemów. Jeśli chodzi o łatwość montażu, wszystkie 3 montuje się momentalnie. Nie wiem, 15 minut chyba zajęło mi, no może 25 minut zajęło mi zmontowanie pierwszego, natomiast 2 pozostałe już zmontowałem w górę 15 minut. Dosłownie moment. W zestawie dostajecie rękawiczki, dostajecie zestaw potrzebnych narzędzi, oczywiście wszystkie śruby. W ogóle do tego 2052 to dostałem o jeden zestaw śrubek za dużo. Jakby wszystkie śruby były podwójnie, bo nie wiem, gdzieś tam chyba się przy pakowaniu machnęli, bo jakby te fotele przychodzą z śrubami wkręconymi już w oparcie. Także przy montażu trzeba te śruby wykręcić i dopiero włożyć oparcie i wkręcić je z powrotem. Ale to jest akurat spoko, bo nie musicie się zastanawiać jakby gdzie która śruba ma iść. Natomiast podłokietniki przychodzą już zamontowane, także wkładamy tylko kółka do tej gwiazdy, wkładamy sprężynę, przykręcamy to do siedziska, przykręcamy oparcie, mamy złożony fotel, dosłownie 15 minut roboty. I jeśli chodzi o ten 2055, dla mnie to jest sztos totalny, to jest najwygodniejszy fotel, na jakim kiedykolwiek siedziałem. W zasadzie mogę go porównywać do foteli ergonomicznych, które gdzieś tam miałem okazję siedzieć za dużo większe pieniądze, no bo dobry fotel ergonomiczny to jest około 3000 zł, także to jest już o połowę więcej niż ten, no i tak mówię, można go gdzieś tam wyhaczyć na jakieś promce za to około 1800 zł, to uważam, że to jest dobra cena, bo jeśli miałbym zapłacić tam 1600 zł za 2050 magnetyczny, no to już myślę warto dołożyć do tego. Aczkolwiek tak mówię, no jeśli chodzi o jakieś mniejszej postury osoby, no to ten 2050 też myślę, że będzie naprawdę spoko. No jeśli chodzi o kolory, no to tu każdy myślę znajdzie coś dla siebie. Bo oczywiście większość odcieni szarości i czerni z jakimiś tam wstawkami dodatkowymi i są oczywiście wersje skórzane, natomiast ja miałem swego czasu skórzany fotel i nie wspominam tego dobrze. Uważam, że te materiałowe się dużo lepiej spisują, zwłaszcza w lecie. Aerokula też miałem materiałowego i sobie to chwaliłem. Tu widzę jeszcze jest jakaś wersja 2050X i widzę, że ma inne montowania, podłokietniki, więc sądzę, że to jakaś nowość, bo 1600 zł na niemagnetycznych poduszkach, więc coś nowego, ciekawe. Zapowiada się, jak tak patrzę, nieźle. Może to być ciekawe rozwiązanie. No, tak czy owak, tak jak mówię, chciałem się z Wami podzielić to jakby wrażeniami na temat tych trzech foteli, porównując je do siebie, bo jakby ja na etapie szukania, poza tym, że kierowałem się ceną i zacząłem od najtańszego, no to też miałem dużo wątpliwości, czym te fotele tak naprawdę się różnią i czy warto jest dopłacić. I z mojej perspektywy warto było dopłacić, bo dla mnie osobiście ten akurat jest najwygodniejszy, ale aczkolwiek mówię, dla mniejszej osoby 2050 może być równie wygodny jak ten, a nawet wygodniejszy od ten, bo będzie bardziej pasował.
Dla kogoś większego 2052 może być wygodniejszy. No mi kumpel 2052 polecał, ale on jest ode mnie wyższy, więc jemu mogło być po prostu na tamtym wygodnie, a dla mnie ten fotel był po prostu za duży. Także tak to mniej więcej wygląda, że pokażę Wam tu jeszcze takie bezpośrednie porównanie, czym one się różnią. Akurat tu są wersje magnetyczne, obie wrzucone, także mniej więcej tak to wygląda. No wiadomo, jeśli mamy wersję niemagnetyczną, no to tutaj dochodzą nam jeszcze paski, które utrzymują te poduszki. Natomiast uważam, że warto dopłacić te 200. Płacąc 1500 za fotel, te 200 myślę, że warto dopłacić do wersji magnetycznej, bo jest po prostu dużo wygodniejsza w używaniu i jeśli ktoś sobie może na to pozwolić, to jak najbardziej polecam, bo warto. No i jak zwykle miał być szybki, krótki film teściwy na temat, a jak zwykle się rozgadałem, no ale chciałem po prostu omówić te wszystkie jakby aspekty, czym te fotele się różnią, dla kogo, który jakby będzie odpowiedni i który jakby warto rozważyć w jakich okolicznościach i dla kogo. Także na dzisiaj to będzie już wszystko. Oczywiście, jeśli komuś pomogłem tym filmem, jak rozwiałem jakieś wątpliwości, jeśli film Wam się przede wszystkim podobał, no to zostawcie oczywiście łapy w górę, zostawcie subka, kliknijcie dzwoneczek i te sprawy youtuberskie, wiadomo, żeby być na bieżąco. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, testów, no to oczywiście mi to pomoże rozwinąć kanał, na pewno mnie to zmotywuje do kręcenia kolejnych filmów. No i też napiszcie w komentarzu, który fotel wy byście z tych wybrali, a może któryś macie i to podzielcie się waszą opinią na ten temat, co wy myślicie o tych fotelach. No ja uważam, że jak na naszą rodzimą polską markę, no to naprawdę robią dobrą robotę. No i ja z tego fotela, z którego korzystam 2055 już od około 2 miesięcy, jestem mega zadowolony, nawet przy długich posiedzeniach kilkunastogodzinnych przed kompem. Nadal jest mi wygodnie, nie czuję się tym siedzenia na tym zmęczony. Siedzisko jest bardzo miękkie, tylko same superlatywy. Tilt działa świetnie, bardzo wygodnie się na nim wychyla na tilcie, żeby sobie obejrzeć nawet jakiś film czy coś w tym stylu. Także ja polecam. No a dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się.